Siema, w kolejnym odcinku budowy kampera z autobusu. Dzisiaj zrobimy szybkie podsumowanie kosztów po studniach budowy tego kampera. Na pewno kamper nie wygląda tak, jakbym włożył w niego tyle, ile już zdążyłem wydać. Ale postaram się dzisiaj wytłumaczyć, skąd wzięła się kwota, o której później będziemy mówić. Poza tym, co obecnie widzicie w tym kamperze, zdążyłem też kupić mnóstwo rzeczy, które będą wewnątrz, tak jak lodówkę, która będzie tam zaraz za meblami, bank energii, który będzie tutaj, piecyk na pelet, który będzie zaraz za fotelem kierowcy. Część kupiłem, bo była w dobrej cenie w danym momencie, a inne kupiłem, żeby mieć bardziej klarowną sytuację finansową. Tutaj mamy na przykład brodzik, który jest moim zdaniem niezbędny do pomiarów, żeby go później sensownie zabudować i zaplanować resztę łazienki. Kuchnia to obecnie jeden z większych wydatków, 4200 kosztowały mnie same meble, te, które widzicie w kuchni, i ta szafka w sypialni. W sypialni mamy też kupiony stelaż podnoszony, poduszko, kolejne 600 zł. Drewno na cały projekt, kantówki, boazeria i deska tarasowa 6500 zł. Odnośnie instalacji elektrycznej to mamy już kupione główne komponenty. Magazyn energii, który kosztował 6000 zł, falownik kolejne 1500 zł. Kupiłem też przetwornicę 24×230, żeby podpiąć ją do akumulatora rozruchowego. Jakieś drobniejsze elektroniczne gadżety jak przetwornica step down 48/24, gniazdka samochodowe 24V na USB, gniazdko podwójne, włączniki świateł, tutaj dość fajnie wyglądają, jestem zadowolony z tego zakupu. Żarówki czy oprawy i gniazda GU10, a także peszel, którym będę prowadzić instalację, no i przede wszystkim przewody typu żyłka 2,5 mm² plus przewód oświetleniowy 2x1 mm. Oprócz tego też mam już kilka sprzętów takich jak lodówka, airfryer czy piecyk na pelet, chińskie Webasto, 2 rekuperatory ścienne, panele fotowoltaiczne, Starlink, kamery, blinka, kamera cofania, głośniki, czujnik poziomu wody czy elektrozawory. Będę się tutaj rozwodził za bardzo, ale na razie na elektrykę mamy 34 340 zł. Kategoria autobus wpisałem sobie takie rzeczy jak wąż, który musiałem wymienić od płynu wymagania kierownicy, stal, którą na jakieś tam naprawy blacharskie 1200 zł, 2200 zł linoleum na cały autobus, meble, płyty, zawiasy plus te zamki to jest 4500 prawie. Płyty OSB na podłogę, które podmieniam za tą sklejkę 1170 zł, płyta gazowa 429, większy koszt jeśli chodzi o izolację to mamy XPS-a o łącznej wartości 3100 zł i Polinora za 1500 zł. Z wody i kanalizacji mamy już brodzik głęboki, zlewozmywak, separację do toalet 340 zł, zbiornik wody za 870 zł 500 litrowy. Na chwilę obecną wyszło mi 58 377 zł, łącznie za wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, poza autobusem. Pewno z większych wydatków, które nas nie ominą, to będzie zbiornik przeponowy, cała instalacja wodna, klimatyzacja około 3000, pralka z 1500 zł, pewnie jakiś agregat prądotwórczy będzie niezbędny, kolejne pewnie z 3000, no i takich rzeczy się jeszcze nazbiera. Dodając do tego koszt autobusu, przekształcenia i tych wszystkich remontów, które pewnie będę musiał zrobić, napraw mechanicznych, wymiany, serwisy i takie rzeczy, myślę, że te 120 000 jest realne. Oczywiście dużo kwot tutaj jest zaokrąglonych, a dokładne podsumowanie projektu zrobimy, jak już skończę budowę. Zobaczymy wtedy też, czy udało mi się zmieścić w zakładanym budżecie 120 000. Mówimy tutaj o całej zabudowie, wszystkich formalnościach, wszystkich wymianach i sprzętach, które będą w kamperze. Do tego trzeba też doliczyć takie koszty jak pozbycie się śmieci, które nie jest taką prostą sprawą, nie wyrzucimy tego gdzie chcemy, nie pojedziemy na pierwsze wysypisko, ale też musimy doliczyć to, ile udało mi się odzyskać za złom, który sprzedałem z tego autobusu. Łącznie pozbycie się tych odpadów po budowie. Jesteśmy 1500 zł na plusie, bo 2000 dostaliśmy za złom, a 500 zł już zapłaciłem za wywóz śmieci. Cenę autobusu i wszystkie pozostałe koszta związane z przekształceniami i to, co jeszcze będę musiał dokupić do autobusu, podliczymy w ostatnim podsumowaniu, które postaram się zrobić bardzo skrupulatnie. Pokażę Wam prawdopodobnie wyliczenia w Excelu, a żeby tego nie przegapić, koniecznie subskrybuj i wciśnij dzwoneczek. Dach już mamy szczelny, ale muszę jeszcze zrobić całą konstrukcję i zamontować na dniach panele. Chcę się tego jak najszybciej pozbyć, a później będziemy kończyć wnętrze. Adam montować film i do roboty, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!